Święta już za rogiem, a co za tym idzie, jest to idealny czas na powrót do klasycznych filmów, które kojarzą nam się z tym magicznym okresem. I nie, wcale nie mam na myśli Kevina. Dzisiaj na tapetę bierzemy coś zupełnie innego. Kultową serię, która od lat towarzyszy mi w grudniowe wieczory, a mowa tu oczywiście o serii filmów w krzywym zwierciadle. W tym materiale postaram się przedstawić pokrótce całą serię, doprawioną ciekawostkami z planu. Zdradzę, ile zarobiły te produkcje i być może zachęcę Was do spędzenia świątecznego czasu w towarzystwie Griswoldów. Na początek wróćmy do roku 1983, kiedy wszystko się zaczęło. Pierwsza część nosiła tytuł W krzywym zwierciadle Wakacje. To historia Clarka Griswolda, głowy rodziny, który marzy o idealnych wakacjach z żoną i dziećmi. Cel? Park rozrywki Wally World, wymyślony odpowiednik Disneylandu. Brzmi jak przyjemna rodzinna wycieczka, prawda? No cóż, w przypadku Griswoldów nic nigdy nie idzie zgodnie z planem. Już od początku zaczynają się problemy. Zamiast wymarzonego samochodu dostają coś, co wygląda jak żart mechanika. Po drodze wpadają na całą masę dziwnych ludzi i przeżywają absurdalne sytuacje. To czysta komedia chaosu z domieszką czarnego humoru. Fun faktem z filmu jest, że Chevy Chase, wcielający się w Clarka, stworzył jedne z najbardziej kultowych scen dzięki swoim improwizacjom. Na przykład wybuch furii pod zamkniętą bramą powstał całkowicie spontanicznie. Chase wpadł w szał, który był tak autentyczny, że cała ekipa filmowa musiała się powstrzymywać od śmiechu. Przejechaliśmy 3940 km, żeby zaszaleć w parku i ten park musi być otwarty. Nie jesteśmy agresywni z natury, to nasz pierwszy pistolet. Nieprawda. 2 lata później, w 1985 roku, Griswoldowie wzięli Europę szturmem w europejskich wakacjach. No ale jak to się zaczęło? Otóż wygrali oni luksusową wycieczkę w teleturnieju. Londyn, Paryż, Niemcy, Rzym. Brzmi jak marzenie? Tylko pamiętajcie, z kim mamy do czynienia. Griswoldowie nie byliby sobą, gdyby nie zaliczyli spektakularnych wpadek. Sceny kręcono na prawdziwych ulicach miast, a reakcje przechodniów na Chevy'ego Chase'a były autentyczne. Naprawdę myśleli oni, że to turysta nieumiejący prowadzić. Każda scena w tym filmie to satyra na różnice kulturowe, a jednocześnie hołd dla europejskich krajobrazów. Ciekawostką jest, że scena w niemieckiej wiosce, gdzie Griswoldowie odwiedzają krewnych, naturalnie była kręcona w Austrii. Wioska wygląda malowniczo, choć w rzeczywistości nie istniała naprawdę. Ekipa filmowa stworzyła ją specjalnie na potrzeby produkcji. Europejskie wakacje to świetna kontynuacja, która rozwija to, co pokochaliśmy w pierwszej części, czyli czysty chaos w wydaniu rodziny Griswoldów. Tym razem zamiast jednej konkretnej destynacji, jak w wakacjach, gdzie celem było Wally World, mamy kontynent do podbicia. Ta budowla oparła się czasowi, żywiołom, wojnom. I my tu byliśmy. Trzecia część, wydana w 1989 roku, wprowadza nas w świąteczny klimat. W krzywym zwierciadle Witaj Święty Mikołaju to kolejna część, gdzie tym razem Clark postanawia zorganizować perfekcyjne Boże Narodzenie. W jego wizji jest wszystko. Ogromna choinka, dom oświetlony jak Times Square, rodzinna harmonia. Oczywiście rzeczywistość szybko pokazuje, że idealne święta nie istnieją, przynajmniej nie te w rodzinie Griswoldów. Już pierwsza scena daje nam przedsmak tego, co nas czeka. Clark, poszukując tej jedynej choinki, przemierza dosłownie cały zaśnieżony las z rodziną, aż w końcu znajduje to drzewko doskonałe. Tylko że zapomina siekiery. Ten komediowy absurd to zaledwie początek. Dalej mamy problemy z lampkami, gdzie Clark walczy z kilometrami kabli, a efekt kończy się zwarciem i wybuchem frustracji. Griswold, gdzie ci się zmieści takie drzewo? Wypnij tyłek, to ci pokażę. To bezczelność, tak mi mówić. Nie do ciebie mówiłem. Film pełen jest świetnych momentów, a także ciekawostek z planu. Na przykład scena, w której Clark złości się na nieświecące lampki, była w dużej mierze prawdziwa. Chevy Chase tak wczuł się w rolę, że przypadkowo nawet rozbił dekorację i uderzył się w rękę. W
Oczywiście, jak zawsze, nie można zapomnieć o kuzynie Edim. Ta szalona postać grana przez Randy'ego Quaida stała się jedną z ikon filmu. Co ciekawe, kamper, którym Eddie przyjeżdża na święta, naprawdę należał do tego aktora. Uznał on, że idealnie pasuje do jego roli, no i naprawdę trudno się z tym nie zgodzić. Chce pan przymierzyć? Te są wysoko wycięte na biodrach. Ja też takie noszę. Widzi pan tę linię? Nie widać żadnej linii, co? Nie. W 1997 roku rodzina Griswoldów wyrusza na wakacje w Vegas. Tym razem Clark po otrzymaniu premii postanawia zabrać rodzinę do Las Vegas, aby zaznać odrobiny luksusu. Jak można się domyśleć, zamiast relaksu Griswoldowie wpadają na nowo w wir problemów. Clark już na starcie przygrywa fortunę w kasynie, jego żona Ellen wpada w oko magikowi, a dzieci przeżywają swoje vegasowe przygody. Rusty zostaje mistrzem gry w kości, a Audrey flirtuje z nocnym życiem. Wszystko to w scenerii pełnej neonów i przepychu. Nie mogło także zabraknąć kuzyna Ediego, który w swoim stylu mieszka na pustyni w przyczepie, która wygląda jak złomowisko na sterydach. Jego wejście jak zawsze wprowadza dodatkowy poziom absurdu. Drodzy kuzyni, niezła działka, co? Możecie uwierzyć, że testowano tu bomby wodorowe? Ciekawostką jest, że to pierwsza część, która została nakręcona w całości w jednej lokalizacji. W samym sercu Las Vegas. Prawdziwe kasyna, prawdziwe hotele. Miasto neonów staje się niemal dodatkowym bohaterem filmu. Finał, w którym rodzina próbuje odzyskać pieniądze, rozgrywa się w luksusowym hotelu Mirage. Mamy również coś specjalnego dla prawdziwych fanów tej serii. Otóż w 2015 roku pojawił się reboot zatytułowany W nowym zwierciadle Wakacje. To współczesna wersja tej kultowej komedii z lat 80. i 90., która opowiada o dorosłym Rustym, synu Clarka, próbującym powtórzyć rodzinną podróż do Wally World. Tym razem ze swoją żoną i dziećmi. Film łączy nostalgię z nowoczesnym humorem, a w obsadzie znaleźli się m.in. Ed Helms i Christina Applegate. Nie mogło zabraknąć także gościnnego występu dobrze znanych Clarka i Ellen Griswoldów, w rolę których naturalnie wcielili się Chevy Chase i Beverly D'Angelo. Produkcja ta jednak wzbudziła mieszane recenzje. Chwalono energię aktorów, ale niestety krytykowano wtórność wobec oryginału. Mimo to reboot stał się hołdem dla pierwowzoru, starając się zainteresować nową generację widzów. Nazwiemy je źródłem Griswoldów. Tego było nam trzeba. Miałeś nosa, Griswold. Niebezpieczeństwo ścieki. Seria W krzywym zwierciadle to pełna humoru komedia, która od lat bawi widzów swoimi absurdami i do której naturalnie warto wracać co jakiś czas. Griswoldowie przypominają nam, że w każdej katastrofie kryje się odrobina magii. Wystarczy do tego wyłącznie odpowiednia dawka dystansu i śmiechu. To na tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zasubskrybuj ten kanał i widzimy się już w kolejnym filmie.